Cześć, mamy pierwszy pełny dzień w Japonii. Jesteśmy już po śniadaniu, udało się znaleźć chleb. Jesteśmy po spacerze z psem i teraz zobaczymy, co będziemy dzisiaj robić, ponieważ deszcz, zapowiada się na deszcz, niestety. Jest dosyć zimno, zobaczmy jaka temperatura dzisiaj. Jest 12 stopni na zewnątrz, 16 w środku. Wczoraj było z 50 stopni więcej, więc jest to spora jakby różnica dla nas. I teraz co będę chciał zrobić? Pokażę Wam, jak udało mi się tutaj przed wyjazdem do Japonii, w samej Korei, jak mi się udało przekabacić butlę gazową, ponieważ no, teoretycznie firma mówiła nam, że nie ma żadnych obostrzeń co do ilości paliwa, w sensie diesla w zbiornikach i napisali etc., tak? Więc tak naprawdę byłem pewien, że tutaj żadnych problemów nie ma. Natomiast no, wiem tutaj z informacji osób, że te butle gazowe i jeszcze jakiś typ akumulatorów jest niedozwolony. Natomiast my takiej informacji nie dostaliśmy i tylko no, wiedząc to, że jest to nie do końca niby dozwolone i nie wiemy, kto to sprawdza, czy to sama firma przewozowa, w sensie przewoźnik tak Camellia Lines, czy urząd celny, nie wiemy, kto to nam sprawdza, no ale był właśnie tutaj osoba, która sprawdzała w aucie, co mamy w szufladach, no i widziała właśnie to, co tutaj widać, więc plan był taki, że po prostu tutaj będziemy pokazywać, że my jedziemy na kartuszach gazowych, na naszej kuchence awaryjnej, no i tutaj był kartusz w środku i do tego jeszcze drugi zapasowy, ja po prostu powiedziałem, że weźcie to, ja tego nie chcę, no i jakby trzymałem się opcji, że my korzystamy z tej kuchenki przenośnej, ona jest tutaj przymocowana solidnie na trzy wkręty i tutaj jeszcze to, bo żeby zakryło tutaj niedoskonałości w tej, nie wiem jak to nazwać, nie desce, tylko w tej tekturze, która była tam z tyłu. Znaleźliśmy ją kiedyś w Korei, na wyspie Jeju i z tego zrobiliśmy tutaj tył szafki, to jest, nie wiem jak to się nazywa. I to przykleiliśmy i tutaj trochę farby się odczepiło, więc przyczepiłem to, deskę i wyglądało to naprawdę nieźle profesjonalnie i mało tego, zwróćcie uwagę jak pięknie tutaj pociągnąłem smugę silikonu. I nasza butla gazowa schowana jest tutaj, w tym miejscu. No i pan, który sprawdzał auto przed odpłynięciem, otwierał to, tak? No ale zobaczcie, jak tutaj sprytnie to zrobiłem. Tutaj znowu są te tektury z Ikei, tak na marginesie, bo meble, do których znaleźliśmy na śmietniku gdzieś na wyspie Jeju w Korei, no to były właśnie z Ikei. No i plan jest taki, że butla gazowa jest tam w środku zasłonięta czerwonym kocem jeszcze dodatkowo i dodatkowo takim, nie wiem, nie styropianem, tylko taką gąbką powiedzmy, którą używamy do okna, żeby trochę ewentualnie słońca albo temperaturę tutaj, no, żeby odseparować szybę i żeby była temperatura bardziej stabilna. I dodatkowo użyłem tutaj sprytnego patentu. Miałem trochę zapasowych wężyków. Mam ten niebieski wężyk na szybko złączki i czerwony wężyk, więc zrobiłem tutaj taką prowizorkę. Po prostu połączyłem te wężyki na hama razem z tym zaworkiem. No i wyglądało to, jakby tutaj był po prostu obieg wodny. Dodatkowo to wszystko jest tutaj pięknie przymocowane. Pięknie, o, coś się odczepiło, nie, wszystko ok. Doczepione, tutaj pięknie wkręt zrobiony, żeby nie odchodziło. Więc co teraz będę musiał zrobić? Będę musiał to odczepić. No i te deski zostawię na wszelki wypadek. Może kiedyś będzie trzeba znowu skampować i wygląda to w miarę poprawnie. No, to deseczka już tutaj odczepiona. Muszę jeszcze tutaj ogarnąć. Kasia robi pyszną kawę i herbatę poranną. I tutaj już odczepiłem, były 3 śrubki. Już chodzi wszystko luzem. No i, czyli to też nie wiem, czy dam radę odzyskać, to będę musiał bardzo ładnie to odczepić, bo ponieważ to na gwoździki zrobiłem, żeby jak najmniej zniszczyć. To odeszło, jak tą deskę ciągnąłeś, to ty jedziesz. Odeszło, ale tu nie było żadnego gwoździka, nie? Tak. No zobaczę, może dam radę jakoś to ładnie podwadzić, żeby te gwoździki odeszły i będzie jeszcze do ponownego użytku. Oby. Poszycie górne zdjęte. I teraz ogarniam to, żeby gwoździki już wyjęte. Tutaj były gwoździki z 8 sztuk, myślę. I teraz jeszcze silikon. Muszę się pozbyć silikonu. Jeszcze tutaj wyczyścić po stare ślady. I powinno być pięknie do założenia z powrotem. A tutaj jeszcze do tej butli gazowej jeszcze z góry dałem przykrycie. Więc nawet jakby szuflady wyjęli, tak się jak tutaj pięknie zakryte. No to udało mi się roztworzyć. Zobaczcie, tutaj piękny płaszcz wodny, po prostu dla pizzy położony. Zadziałało. Do tego nasza gąbeczka. Mam nadzieję, że jest cała i zdrowa, że jeszcze posłuży nam
Parę razy na szybę tu się trochę odgięło od tego mocowania na butle. Ale dobra, mamy to. I deseczka była luzem. I jeszcze tam chyba jedną śrubę mam, albo jest już luzem, nie pamiętam. No dobra, tutaj mamy, uwaga, David Copperfield. Zatankowany gazbank, który przejechał. Słuchajcie, gramy w grę, żeby zdobyć tańszy internet w Japonii. Dobrze mi idzie, już jest 100 punktów, muszę mieć 500. Ale chyba już wszystkie życia wykorzystałeś, co? Słuchajcie, kupiliśmy internet w jakiejś firmie Doc Esim czy coś takiego. Najtańsze było. Tak, najtańszej. Przysłali mi maila, że jak chcemy 10% zniżki, to trzeba grać w grę. Oto nasz parking. Wjeżdżaliśmy z tamtej strony, tutaj też taka cenna uwaga. Jeśli byśmy wjechali tutaj, to z tej strony jest informacja o tym, że dla autobusów i wyższych aut opłata jest nie 700 jenów, czyli nie 18 zł, tylko 3000. I właśnie tutaj widać, że są takie wysokie te słupy, które mówią o tym, które tutaj właśnie liczą. I pytanie, jak nasze auto byłoby pomierzone, ale chyba weszłoby na wyższe, więc zapłacilibyśmy 4 razy tyle, więc całe szczęście, że wjechaliśmy z dobrej strony i że ktoś dał info, bo chcemy zapłacić to, a nie to. Taksówki rozwalają system. Obok nas, tak dosłownie 100-200 metrów, mamy takie fajne jeziorko. Już dzisiaj właśnie byłem sami na spacerze, a idziemy teraz, jest tutaj taka ścieżka wewnątrz tego jeziora, nazwijmy to, stawu. No i zobaczymy, jak tam będzie, ale jest cholernie zimno. No to weszliśmy na środek ten zbiornika. No właśnie śmieszne te białe takie. Może śnieg spadł. I mamy sosenki, ale tutaj też tak jak na południu Korei Południowej i wyspie Jeju są nie tylko drzewa, nazwijmy to liściaste, iglaste, ale także palmy. Mamy taką małą altanko pagodę. Jest Isami, który wjechał do Japonii. Czujecie to? Ale jazda. Tam jakaś czapla, czy coś w ten deseń. Wszyscy robią zdjęcia, więc ja też tutaj dołączę do materiału wideo. Co tutaj jeszcze zauważyłem, jeśli chodzi o samochody, no to oprócz tego, że są starsze, no to jeśli chodzi o marki samochodów w porównaniu do Korei, wydaje mi się, że jest więcej niemieckich aut, właśnie Mercedesów, Volkswagenów. Volkswagen Polo widziałem pierwszy raz od roku albo dłużej. Audi jest też sporo, więc tutaj jeśli chodzi o marki samochodów jest więcej niemieckich na pewno. No jeśli chodzi o azjatyckie marki, no to na pewno no, Toyota jest zdecydowanie więcej. Nissana, Mitsubishi, a mniej koreańskich, tak? Nie ma koreańskich aż tak dużo jak w Korei, więc no to chyba oczywista sprawa. Pokémon, czy już wszystkie to ty i ja? Musimy ocalić świat. Sami atakuje czaple. Sami zostaw, nie atakuj, bo nas zmandatują. Sami zostaw. Zostaw. Łowienie jest zakazane, ale tutaj są chyba miejsca, gdzie można. Tam na wysepce i chyba zaraz będziemy szli. A, tutaj chyba można z tego, więc miejscami można. Zobaczcie, tutaj konkretna instrukcja, jak tutaj trenować stopy i tutaj zobaczcie, sami nie wchodź. Różnego typu trenażery. Wąskie uliczki japońskie w scenerii jesiennej. Zobaczcie tutaj te kaczkopodobne sprawy. I właśnie sobie, że ona nurkuje. Nie wiem, nie widziałem nurkującej kaczki. Jak nie? Wow! Nie ma? Jest? Henio.
I jest. O, nawet ma. Zobaczcie, tutaj jakieś roboty drogowe, nazwijmy to. Wczoraj też widzieliśmy. To jest tak czysto, nawet jak robią takie robótki, to nie ma syfu w okolicy. Jest wszędzie zadbane. Słuchajcie, zanim jeszcze dokończę temat gazu, póki jest jeszcze widno, idziemy zobaczyć tą czerwoną, piękną świątynię. Zaraz zobaczymy. Nie jest czerwona, to Czy no przejście to przejście, jak na tory jest czerwone. myślisz, że to i to z tyłu i z przodu to jest Story, tak samo się nazywa? Nie jestem pewna. No, Ale więc mój mózg zamarza, więc... nie myśli tak jak zresztą mój, bo mój myśli już o jedzeniu. Znalazłem tanią knajpkę z ramenem w zestawach, więc niedługo wam pokażemy. Jedzenie jest naprawdę tańsze jak w Korei. Zobaczymy, jeszcze nie kupiłeś. No, sprawdzone jest, potwierdzone, więc wydaje się, że jedzenie jest tańsze, a czy tak jest? Oglądajcie do końca. Czy to jest jakiś kranik, może do czyszczenia chyba? Tak, a wodę można wylać. Tak, czyli to jest, czy ta woda się zapaliła, jak my tu weszliśmy? Jest czujnik. Zobaczcie, jest czujnik. I jak tu podeszliśmy, woda zaczęła sama lecieć. Technologia tak ma. Nie zawsze Japończycy tutaj, no Japończycy żyją w 2050 roku, nie? Jak to w tych niektórych shortsach. Są i palemki. Inna dachóweczka. Z miedzi, zielona, to z miedzi będzie. Jesteśmy przy samej świątyni. Jest informacja, że trzeba 2 razy klasnąć rękoma i rzeczywiście tutaj Państwo tak robili. No ale do środka chyba nie można wejść, albo jest... Sami nie wchodzili, więc nie będziemy ryzykować. No co? Bowl. Czyli bow to jest tutaj ukłonić się 2 razy tak jako tako, później 2 razy klasnąć i na końcu dużo bardziej ukłonić się. Tak to wygląda. I te lampiony. No inaczej, inny styl, wreszcie coś nowego. O, to dopiero początek, kochani. Tych bram, tych torii, tak to się nazywa, będzie zdecydowanie więcej, ale to tak na dobry początek. O, czerwono. Jesteśmy w Japonii, czujecie ten? Tak samo jak w tamtym miejscu, tutaj wrzucałem pieniążek, a pani chyba nawet jakiś tutaj nie pieniążek, nie monetę, tylko jakiś papierowy. No, kupiła to. Kupiła to 500, kosztuje 500, czyli ile to jest 12,5 zł. I 2 razy ukłon, mały, raz 2 klaśnięcia i większy ukłon. I tam z tyłu palmy. Tam widać pana, który biegnie. I tutaj wyobraźcie sobie, że no tutaj po prostu przechodząc sobie, nawet biegając, ktoś sobie tu przechodzi, poczyni te pokłony. Nawet widać, że tam też robi pokłon, klaszcze. Czyli najpierw 2 razy kłania się, 2 razy klaszcze, raz mocniej. I nawet podczas trekkingu, jakiegoś spaceru, tutaj też sobie czynią modlitwę. Parkingi są wszędzie. Tutaj są, zobaczcie, takie 2 miejsca parkingowe, gdzie jest jakiś cennik, gdzie za noc 500 jenów, więc dosyć drogi. I zobaczcie, działa to w taki sposób, że jak ty podjedziesz, to ten niebieski element, tam z tyłu jest chyba szary, podnosi cię i przyblokowuje auto do momentu, kiedy nie zapłacisz, więc taka blokada od podwozia. Niezła sprawa. I wiele takich jest miejsc parkingowych, czasami po 2 miejsca, czasami też tam jest po prawej za tą Mazdą. Widzicie, to jest auto Mazda, ten biały. Nie wiedziałem, że Mazda była ciężarowa kiedykolwiek. Powoli dochodzimy. Mamy że 100 metrów i będziemy testować ramen i tego typu sprawy. Pierwszy raz w Japonii. No to tutaj będziemy jeść. To, co na pewno weźmiemy, to jest ten zestaw 580. To jest w okolicy 14 zł. Zamawiam to, wkładam na pieniążek. Mam nadzieję, że poprawna jest kolejność. Dobra, mamy 1000 jenów. Okej, i co, wyskoczył, zobaczcie, bilecik.
Dobra. A, i mogę jeszcze domawiać. Tak, i jest jeszcze 420, no to Teraz jest 380. 120. A, dobra. Darek nie zdążył, więc wydało nam reszty. No jeszcze raz. Dobra, galerię, tłumacz. 120 to będzie chyba ta. To są chyba jajka. I jeszcze miało być to za 390? 390, tak. I dobra, czyli tak. Czyli znowu musisz ciaka włożyć, tak? Czy to... Nie, może chyba monety włożyć. A, można, tak, tu jest to. Dobra, 100. 10. I to będzie to. Śmiesznie, te bileciki wypadają jak w metrze. Dobra, i jeszcze miało być za 390 i piweczka. I wkładamy po raz enty. Już teraz szybciej się... Miało być, które to jest chyba 390. Ba, Dobra, wezmę to jest za 490. 390. Wszystkie tak samo wyglądają. Będzie z zieloną cebulką. No dobrze. Dobra, i do tego jeszcze piweczka. I jeszcze ci 230 zostało, które nam zaraz wyda. Chyba tutaj się klika, żeby była reszta, ale mogę się... No dobra, no to tyle. Ile mamy? Pokaż co mamy. Żebyś pokazał. 4 bileciki. No dobra. Zobaczcie, przyszło wszystko. Jajeczka, dodatkowa szyneczka, piweczko, ryż. Wszystko to, co widzicie tutaj w okolicach 40, może tuż ponad 400 zł. Różne sosy. Tutaj już znalazłem, że jest czosnek. To nie wiem, co to jest, więc będziemy testować. Wygląda jak taka... A nie. Może imbir, bo nie dziś czułem imbir. Sezam chyba. Różne sosy. To jest biały pieprz, z tego co poczułem. Życzcie nam smacznego. Wszystko zjedzone, wylizane. Warto było. Pierwszy ramen zaliczony. Chyba tutaj z psem przyjdziemy. Jest wszystko dla psa. Od spa, po piękność, po hotel, naturalne jedzenie, taksówki i hotel dla kotów. No to ostatnie nie dotyczy. Przygotowania do świąt w Japonii też trwają. Lampeczki, choineczki. To słuchajcie, jest konkurencja. Ile kosztuje wejście? Musimy policzyć. We are open. Smile. Country of origin Russia, Siberia. No. To może to jest ta kawiarnia obok. Zobaczcie, jaka kolejka do kawiarni. Patrzymy, o co chodzi. A to kawiarnia... Podobno w sklepie z elektroniką Big Camera można odnaleźć karty SIM. No i zobaczymy, czy rzeczywiście są, jakie pakiety i do dzieła. Kasia chciała wejść tutaj. No, nie mam słów. Słuchajcie, kupić kartę SIM na dłuższy okres jak 30 dni. Jesteśmy w dużej miejscowości Fukuoka. Jest bardzo ciężko. Byliśmy w 2-3 sklepach. Są ogółem małe pakiety, takie 2 tygodnie, 15 dni, no 30 dni to jest maks. I zazwyczaj jest to 20-30 giga. Więc no, nie byli w stanie znaleźć. Mi się podobał pakiet 180 dni i chyba tam 10 6 giga. 6 giga. Więc- 6 giga to my w dzień robimy. Więc było tak, na pół roku, ale 6 giga, no kurczę, my potrzebujemy tego internetu sporo, więc bardzo ciężko jest tak znaleźć fizycznie no nie wiem, czy nie będziemy musieli po prostu tego w jakiś sposób zamówić, ale na ten moment Kasia ma eSIM, ja mam tutaj na 30 dni, więc mamy 30 dni na ogarnięcie tematu, więc jakoś przeżyjemy, ale musimy to porządnie ogarnąć, żeby mieć święty spokój na parę miesięcy. Zobaczcie, jakie są stare autobusy. Autobusy są, nie wiem, z 20-letnie albo więcej. Tutaj już po powrocie założona kuchenka. Jeszcze tutaj troszkę muszę nad kablami popracować, podokręcać i niedługo będzie próba. Wąż podłączony
I jeszcze podłączyłem, dawno nie podłączaliśmy do gniazdka, bo mamy tutaj możliwość zapalenia bez zapalniczki. I przez rok używaliśmy tylko i wyłącznie zapalniczką, ponieważ był problem, że to pikało, nawet jak się nie uruchamiało tego. I teraz zobaczcie, działa to tak, jak powinno działać. No jedyna wada, że musi być przetwornica odpalona. No ale sukces. Udało się przemycić butlę gazową i uwolniłem gazy.